Michał Materla, świeżo upieczony mistrz KSW. Gratuluję, Michał, ale przypłaciłeś to chyba zdrowiem. Powiedz przede wszystkim, co z kolanem? Naciągnięte, chyba nie ma tragedii, jest naciągnięte, było proste kopnięcie w tył, także mam nadzieję, że będzie krótka rekonwalescencja i wracam do pracy, bo jest co poprawiać. Możesz pokazać na chwilę, jak wygląda twoje oko, bo też chyba nieźle zmasakrowane. Patrz. You talking to me? You talking to me? Fuck. Pierwsza runda dość zachowawcza, właściwie w drugiej rundzie się wszystko zaczęło. Powiedz, co stało się, kiedy no właśnie uszkodziłeś kolano? To poślizgnąłeś się tam, front kick? Nie było poślizgnięcia, generalnie był upadek, bo noga nie trzymała. Dostałem kopnięcie frontalne w kolano. Kolano po prostu nie przytrzymało ciała, niestabilne się stało, postałem do góry. Zostałem zasypany gradem ciosów, no ale dziękuję, że mam tą taką możliwość, że jestem w stanie przyjąć parę bombek i udało się przytrzymać nawałnicę. On się zmęczył, no i już dalej widzieliście, nie? Właśnie jakim cudem z jednym otwartym okiem i z jednym pewnie sprawnym kolanem przewalczyłeś te właściwie 7 minut, bo to ostatnie 7 minut to była twoja dominacja. Berserkers. Właściwie no w drugiej rundzie pomogło ci trochę szczęście, kiedy rywal się poślizgnął, ale w trzeciej rundzie natomiast zaprezentowałeś się fenomenalnie. Najpierw świetna stójka, potem sprowadzenie walki na ziemię. Powiedz, jak ty to widziałeś w tej trzeciej rundzie? Skąd aż taka świetna dyspozycja i nie mówię, że tylko berserkers. Szczerze powiedziawszy, to muszę to zobaczyć, wiadomo, emocje na chłodno. Generalnie nie pamiętam tego przebiegu do końca całej tej walki, ale no najważniejsze się udało wygrać, nie? Troszeczkę, bo nie byłem dzisiaj swój, nie czułem się tak jak zawsze się czuję przed walką. Byłem troszeczkę rozchorowany i do południa jeszcze miałem wątpliwości, czy w ogóle dam radę po prostu zawalczyć tak jak będę chciał, no ale niepotrzebnie dopuściłem jakąś wątpliwość do głowy i dlatego miałem takie obawy, nie? Mówiłeś na początku wywiadu, że jest co poprawiać, że bierzesz się do pracy, no to jakie wnioski wyciągnąłeś po tej walce tak na świeżo? No nie wiem, muszę obejrzeć na spokojnie z moimi trenerami walkę i zawsze jest coś do poprawienia. No, jak będę kończył walkę tak jak mamy, to wtedy będę mógł powiedzieć, że nie mam nic do poprawienia. Ale zaskoczył cię czymś Jay Silva, bo w parterze nic wielkiego nie pokazał, ale jego stójka całkiem groźna. Całkiem groźna, ale no jakoś też, no mimo to, że wyglądało to tam pewnie dosyć dramatycznie w drugiej rundzie, to nie było tak jakiejś sytuacji, no mówię, no jeżeli bym przegrał tą walkę to dlatego, że to kolano, bo nie wiedziałem, czy one zaraz do siebie dojdzie i czy będę w stanie po prostu stać na nogach, nie? A miałeś jakieś wątpliwości, jak sędziowie, jak Kasta ogłaszał decyzję sędziów? Nie miałem wątpliwości, bo nie wiem, ale nie wiem, czy on wygrał pierwszą rundę według ciebie? Ja dałem remis, bo była tak bardzo mocno zachowawcza. Drugą... Taka na czutkę, ja też bym na pewno nie wskazał chyba na nikogo, ale czułem, że była więcej remisowa. Druga runda, no wiadomo, tam gra do bicie, ale potem ja go obaliłem, czy tam on się obalił, była pełna dominacja z mojej w parterze. No i trzecia runda, już 3/4 czasu ja leżałem, także wiedziałem, że chyba wygrywam to. Właśnie w trzeciej rundzie pełna dominacja, ale na 15 sekund przed końcem sędzia Bronder podniósł walkę, kiedy miałeś dosiad. Jak skomentujesz tę sytuację, bo to rzadko spotykana sytuacja na tak wysokim poziomie, żeby podnosić walkę z dosiadu. Trener Bronder, czy sędzia Bronder zrobił to, co uważał za stosowne i ja tego nie będę ani krytykował, ani tego opiniował, po prostu zrobił to, co uważał za słuszne. Długo czekałeś na walkę o pas, długo czekałeś na ten upragniony pas. Powiedz, co dalej z tym pasem? Kiedy zamierzasz go bronić? Jak czujesz się po tej walce? Kiedy mógłbyś znów walczyć? Myślę, że pojutrze. Krzysztof Kułak w pierwszej walce po obronie pasa i Janek Bachowicz w pierwszej walce po obronie pasa, znaczy po zdobyciu pasa. Oni nie bronili tego pasa. Ty myślisz, że też dostaniesz taką jedną walkę na to, żeby złapać oddech? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, nie chciałbym, żeby takie coś było, bo skoro jestem mistrzem, to po to jestem tym mistrzem, żeby bronić tego pasa. Także no nie wyobrażam sobie sytuacji, że będę mistrzem, a robił walki nie o pas, bo to jest dla mnie bez sensu. Mamed Halilow zgłosił chęć walki w UFC. Powiedz, co z tobą? Czy chcesz teraz zostać nowym okrętem flagowym KSW, czy także chciałbyś spróbować swoich sił za oceanem? Zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. Na razie jestem zadowolony z tego, co mam, a czas pokaże. Widziałeś 2 ostatnie walki dzisiejszej gali? No oczywiście. Jak ci się podobała postawa Mameda, który niespełna 2 minuty skończył walkę? No Mamed, wiadomo, no to jest gościu, który mnie inspiruje do tego, że chce mi się wstawać rano, ciężkie treningi. Naprawdę pełen szacunek dla niego i cokolwiek zadecyduje, czy będzie chciał się bić tu, czy będzie chciał się bić w Stanach, ja jestem z nim i będę go wspierał zawsze. A ostatnia walka, Pudzianowski Sab, coś ciekawego? No, Pudzian generalnie zaskoczył mnie, widać pracę, jaką wykonał, że się nie opierdzielał i no bo psa wiadomo, no nie był jakaś najwyższych lotów, ale
ale też Pudzian myślę, że zrobił kawał dobrej roboty w Stanach. Kiedy wracasz do Stanów, do American Kickboxing Academy? Wszystko zobaczymy, musimy usiąść z trenerami, z moim menadżerem, bratem i musimy to wszystko pomyśleć, jak to zaplanować teraz. Dziękuję Ci bardzo, z mojej strony to było wszystko. Jeśli masz ochotę, to jeszcze możesz tutaj pozdrowienia. You talking to me? Tak naprawdę chciałem podziękować firmie Tenzi za wsparcie, chciałem podziękować firmie Pitbull 100%, Under Armour, Fitmax, Opticum, Ojodo. Dziękuję jeszcze wszystkim sponsorom, których nie wymieniłem, przepraszam, ale dziękuję za wszystkim za wsparcie. Dziękuję bardzo i gratuluję raz jeszcze.